Cześć, jestem Magda i zapraszam Was na spacer po Ursusie. Przekonacie się, że Ursus to więcej niż tylko marka popularnego traktora. Chodźmy. Jesteśmy na ulicy Traktorzystów przy murze otaczającym dawne zakłady mechaniczne Ursus. Po upadku Powstania Warszawskiego na terenie jednej z hal fabryki utworzono przejściowy obóz dla wysiedlonej ludności Warszawy. Obóz istniał do grudnia 1944 roku i szacuje się, że przeszło przez niego około 50 000 osób. Za moimi plecami znajduje się ośrodek kultury Arsus. Fasada budynku pokryta jest muralami, które przedstawiają historię fabryki Ursus od jej założenia w 1893 roku. Dodatkowo jedna ze ścian stanowi wystawę dotyczącą Ursusa w latach 1976-1989 oraz walk o wolność. Jeśli interesuje Cię historia Ursusa, ale nie przekonuje Cię wizja wertowania podręcznika, zapraszam do fabryki Ursus. Stanowi on bardzo ciekawą alternatywę dla lekcji historii. Znajdujemy się teraz na osiedlu Gołąbki, w części nazwanej kiedyś przez premiera Władysława Grabskiego Grabkowem. Zakupił on te tereny w 1923 roku z zamiarem utworzenia na nich osiedla ogrodu. Zachował się tutaj dom, willa Grabkowo, którą premier wybudował dla swojego syna Władysława Jana Grabskiego, pisarza, oraz jego żony, malarki Zofii Wojciechowskiej. Mieszkał tutaj również ojciec Zofii, były prezydent RP Stanisław Wojciechowski. To zielone, willowe osiedle stanowi świetne miejsce na spacery o każdej porze roku. Zmierzając do kolejnego punktu naszej wyprawy, warto zatrzymać się w Parku Czechowickim. To dobre miejsce na chwilę odpoczynku na łonie natury. Jesteśmy na osiedlu Czechowice przy budynku Szkoły Podstawowej nr 381. Na jednej ze ścian budynku znajduje się mural poświęcony jej patronowi, Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. To doskonały przykład na połączenie historii oraz sztuki nowoczesnej, ukryty w miejskim zgiełku. Jesteśmy na ulicy Dzieci Warszawy, gdzie znajduje się ostatni przystanek na naszej trasie. To najstarszy zabytek Ursusa. Kapliczka z przełomu XVIII i XIX wieku, chociaż niektóre źródła podają, że powstała już w 1709 roku. Budynek został ostatnio wyremontowany, a w środku znajdują się kopie obrazów, które niegdyś zdobiły jej wnętrze. To już koniec naszego spaceru. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zachęciłam Was do wizyty w Ursusie. Do zobaczenia!